Witam Was cieplutko. Dzisiaj chciałbym omówić w tym poradniku przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR. Będzie to oczywiście poradnik, uzupełnienie do mojej książki niebieskiej, w której to opisałem praktycznie cały przetwornik ADC, ale bardzo dobrze rozumiem te osoby, które po raz pierwszy w życiu zabierają się za ADC i nawet na podstawie tej książki po przeczytaniu nie mogą pewnych rzeczy zrozumieć, ciśnie się na usta do głowy sporo pytań. Ja pamiętam siebie tak samo kiedyś po powrocie, po wielu latach do elektroniki, do mikrokontrolerów, gdy wybrałem AVR-y, a kiedyś wcześniej programowałem takie procki jak Z80 czy 8051, to w tamtych czasach jeszcze, słuchajcie, nie było mowy o żadnych takich barierach w mikrokontrolerach jak przetworniki ADC. Dlatego też jak sam się zabrałem po opanowaniu już prawie wszystkich innych modułów wewnętrznych w mikrokontrolerach, tych cyfrowych modułów jak timery, PWM-y, UART-y i kwadrat C i tak dalej, różne magistrale, na koniec sobie zostawiłem, że tak powiem, na deser ADC. No i się okazało, że sam miałem podobny kłopot po przeczytaniu bezpośrednio noty katalogowej PDF do procesora, na którym robiłem doświadczenia, robiłem na kilku AVR-ach, po przeczytaniu setek różnych stron w internecie, bo rzeczywiście dużo jest stron, na których macie poradniki, znajdziecie poradniki do tego, jak obsługiwać ADC w mikrokontrolerach AVR, ale pomijam już fakt, że niektóre są niepełne, częściowe, są też jakby takie, w których naprawdę jest wszystko opowiedziane, ale to jest tak, słuchajcie, że czasami ten nadmiar wiedzy przekazanej za jednym zamachem powoduje zawrót głowy, no i tak naprawdę kłopoty ze zrozumieniem, bo jak nawet poczytamy sobie notę katalogową PDF do dowolnego procka AVR, to zobaczymy, że ile on ma tam możliwości, pomiary różnicowe, pomiary single-ended, czyli na jednej końcówce, ale też do tego pomiary na żądanie, czy też w trybie free running mode, z wyzwalaniem takim czy siakim, słuchajcie, w trybie 10-bitowym czy 8-bitowym, ze źródłem napięcia odniesienia wewnętrznym czy zewnętrznym, czy może w postaci VCC. No, tych rozgałęzień jest mnóstwo i wiecie, jak człowiek to wszystko nawet przeczyta ze zrozumieniem za pierwszym razem, jak do tego podchodzi. Dlatego ja tworzę ten poradnik dla tych osób, które pierwszy raz podchodzą, ale chciałbym zaprezentować taką moją drogę dochodzenia do właściwych, powiedzmy, żeby iść przez właściwe punkty, takie wytyczne, aby wszystko ładnie po drodze zrozumieć, tak? Być może to się niektórym osobom przyda. Jeszcze ten kolejny poradnik dotyczący przetworników ADC. Co nam będzie potrzebne do dzisiejszego ćwiczenia? Sobie tu już widzicie na monitorze. Przygotowałem wstępnie płytkę stykową. Podłączyłem już sobie nawet do niej przewody programatora. Tutaj spójrzcie, jaki tu jest procesor w tej chwili zastosowany. Spróbuję je trochę odchylić. Mam nadzieję, że widać. Jest to Atmega 8, najzwyklejsza Atmega 8, dlatego ją używam, ponieważ większość z Was taki mikrokontroler pewnie posiada. Będzie on mógł być obsłużony w pełni przez program MKAVR Calculator, który użyjemy sobie do tego, a zatem będzie można naprawdę w pełni wykorzystać to, powiedzmy, wykonać sobie to ćwiczenie we własnym zakresie, nawet jeśli nie masz książki, bo postaram się tak przygotować to ćwiczenie i tak kody programów, naprawdę, żeby można było je zrealizować nawet jeszcze jeśli nie masz książki. Ja oczywiście będę się bardzo dużo odnosił do tego, co przekazałem w książce. Nie omówię może wszystkich zagadnień z ADC, na przykład już pozostawię sobie omawianie zagadnień związanych z pomiarami różnicowymi, dlatego że tutaj musielibyśmy robić sobie za długo by to trwało, krótko mówiąc, tak? A myślę, że jak zrozumiesz podstawy, to dalej już nie będzie trudno Ci przejść, pomyśleć, poszukać tych informacji i zrozumieć, jak to działa. Najgorsze jest, wiecie, człowiek naczyta się tego wszystkiego, a na końcu takie pytanie, no dobrze, ale ja tylko chciałem zmierzyć, że tak powiem, napięcie na swoim akumulatorku czy baterii i co teraz zrobić, tak? Co teraz mam zrobić? No właśnie, co zrobić, żeby zmierzyć najzwyklejsze napięcie? Bo tutaj nasłuchamy się z różnych opowieści, z różnych forów czy blogów, że przetworniki ADC wbudowane w mikrokontrolery to są w ogóle do niczego. I to jest racja, przyznaję. Ale z drugiej strony
czy jest sens korzystania z zewnętrznych układów z przetwornikami takich specjalizowanych, bo tu też często ludzie sobie w głowie zadają takie pytania początkujący. No jest sens, ale wtedy, kiedy robisz naprawdę coś super, mega precyzyjnego, a do większości powiedzmy przypadków, kiedy my z poziomu procka mamy wykorzystać ADC, takich jak, nie wiem, badanie napięcia na akumulatorku w naszym robociku, który właśnie zbudowaliśmy, żeby sprawdzić, czy to napięcie za bardzo nie spada, żeby już później akumulator się nie rozładował do końca, żeby go doładować. Nie wiem, do dowolnych celów, słuchajcie, takich prostych, to te przetworniki wbudowane naprawdę są, można powiedzieć, że idealne. Pomimo to, że sama nota podaje kilka rodzajów niedokładności tych przetworników, związanych z ich jakąś tam nieliniowością w pewnym zakresie, z błędami w zakresie tam plus minus 2 bity, czy tam pół bajta i tak dalej, błąd offsetu. Ale nie martwcie się tym, to naprawdę nie jest kłopot. Do podstawowych pomiarów ja pokażę Wam, że to nie ma żadnego znaczenia. Owszem, będę musiał tu wyjaśnić na początku kilka ważnych zagadnień, takich jak na przykład co to są napięcia odniesienia, bo tego wiele osób nie rozumie początkujących. Tu przepraszam, że za chwilę jak będę to omawiał, to podam takie może proste, czy ktoś by powiedział prostackie przykłady jak dla dzieci. Nie, ale ja taki sobie przykład wymyśliłem i on do mnie też przemawia, więc Wam również to opowiem, ale również powiem o tej stronie elektronicznej, bo wiecie, przetwornik analogowo-cyfrowy wbudowany w mikrokontroler to nie tylko program, którym się posługujemy wewnątrz nim. Tak naprawdę na zewnątrz musimy mieć minimum sięgnąć po, słuchajcie, jakiś kawałek wiedzy elektronicznej związanej z tym, jak podać napięcie na te wejścia mikrokontrolera tak, żeby go nie przepalić, no bo sobie wyobraźcie, pewnie słyszeliście, widzieliście i wiecie, że za pomocą takiego mikrokontrolerka małego zasilanego napięciem przyjmijmy na razie dla naszych rozważań 5 V. Przecież można zrobić miernik napięcia nawet do, nie wiem, 10, 12, 32, ale i o wiele więcej voltów. Jak takie napięcia doprowadzić do nóżek mikrokontrolera? Przecież każdy chyba zdrowo myślący z nas wie, że no nie można bezpośrednio podać napięcia wyższego niż napięcie zasilania, ponieważ to skończy się bum. Procesor nam odleci do krainy wiecznych łowów. Dlatego też, musimy się skoncentrować na tej części zewnętrznej podłączania. W jaki sposób mierzyć te ciut większe napięcia, z czym to się wiąże, bo tutaj też jest ogromne niezrozumienie, tak mi się wydaje. Oczywiście do ćwiczeń, jeśli posiadasz w domu na przykład akurat procesor, nie wiem, Atmega 16, Atmega 32 czy jakikolwiek inny, to równie dobrze możesz go wykorzystać na swojej płytce stykowej i zrobić to samo ćwiczenie, być może lekko modyfikując rejestr, ale akurat jeśli to będzie przypadek Atmegi 16 czy tam 32, to naprawdę te modyfikacje nie będą duże. Natomiast co jeszcze ja wykorzystam, słuchajcie, oczywiście do programowania jak zwykle wykorzystam programator ATB USB ASP naszej firmy. Jeśli nie masz sprawnego i pewnego programatora, to naprawdę polecam ten programatorek, bo jeśli później, wiecie, po ćwiczeniach ja dostaję też jakiś od Was feedback, maile, a nie działa mi to ćwiczenie, bo nie mogę ustawić fuse bitów, nie mogę zmienić, nie mogę czegoś tam zrobić. Przedtem działało, a teraz nie działa, a nic nie ruszałem, co to może być? Słuchajcie, naprawdę, dobry programator to jest podstawowa rzecz. Natomiast tu nie chodzi o reklamę, bo można sobie zbudować własny nawet programator USB ASP. Natomiast naprawdę polecam nawet samemu bardziej zbudować, niż jeśli powiedzmy mamy ograniczone środki budżetowe na zakup programatora, niż kupować te najtańsze z serwisów aukcyjnych, bo później są naprawdę same kłopoty. Ja nie mówię, że wszystkie są złe, że od każdej firmy, ale naprawdę wybrać i trafić, jak człowiek jeszcze nie wie, czego szuka, na tym serwisie aukcyjnym to bywa bardzo ciężko. Co jeszcze dzisiaj wykorzystamy? Dzisiaj w tych ćwiczeniach wykorzystamy, bo być może będzie to taka mała seria, przetworniczkę ATB PWR3. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, przetwornik ADC jest bardzo wrażliwy na jakość zasilania, na zakłócenia na zasilaniu, tak? Dlatego my postaramy się, jak widzicie, tutaj złożyłem nawet na płytce stykowej układ, ale tu nie widać żadnych kondensatorów, słuchajcie, filtrujących zasilanie. Ktoś by się zdziwił, jak to? No on zawsze tu opowiada o prawidłowym zasilaniu, ale spójrzcie, mam tutaj je na boku przygotowane, jakieś tam kondensatorki 100 nano i jakiś tam niewielki elektrolityczny. Dlaczego? Dlatego, że będziemy sobie właśnie sprawdzali, jak wygląda praca przetwornika ADC przy tej okazji, przy zasilaniu z USB,
oraz czyli przez programator, jaki to ma wpływ, jakiego typu napięcie, czy ono jest dokładne, jest takie 5 V z komputera, czy niedokładne, ale również sprawdzimy napięcie podawane z przetworniczki ATB PWR3. Ja tutaj po prostu tą przetworniczkę też pokazuję Wam nie z tego względu, żeby namawiać Was koniecznie na jej zakup, ale żeby zachęcić do budowania sobie zasilania w swoich układach cyfrowych na przetworniczkach, bo scalaków do budowy przetworniczek dzisiaj mamy po prostu potąd. I naprawdę jest to bardzo łatwo stworzyć nawet dla początkującego i warto stosować przetworniczki zasilania. Wbrew temu, wbrew takiej dzikiej opinii na niektórych forach, słuchajcie, że przetworniczki to jest tragedia, one, słuchajcie, sieją. To tak jakby, nie wiem, ktoś mówił o jakimś rolniku, który sieje. Siać to można, wiecie, no nie wiem, tam coś można siać sobie na polu. Przetworniczki nie sieją i spokojnie można je wykorzystywać i mają bardzo dobre parametry do tego, żeby zasilać układy cyfrowe nasze, nawet jeśli wykorzystujemy ADC. Naprawdę mówię Wam to. Oprócz tego chcielibyśmy pewnie z takiej płytki stykowej w jakiś sposób pokazywać nasze pomiary, ale nie używam tutaj, nie widzicie w pobliżu i nie chwalę się, że użyję zaraz jakiegoś wyświetlacza LCD. No za dużo musiałbym na tej płytce tutaj połączeń robić. Nie chce mi się tego, słuchajcie. Dlatego też ja postanowiłem, że do tego ćwiczenia użyję po prostu terminala w Windowsie. Podłączę się, wykorzystam tylko jedną nogę z naszego procesora TXD od UART-u. Będzie to bardzo proste. Przygotujemy sobie najprostsze z możliwych bibliotek do wysyłania danych. To są akurat najprostsze biblioteki. Nie wymagają buforowania, tego co opisywałem nawet w książce swojej niebieskiej, tak? Ale zobaczycie, że samo nadawanie jest bardzo proste, a terminal to podstawowe narzędzie elektronika, a zatem należałoby się zaopatrzyć i to każdy powinien pamiętać w jakąś przejściówkę USB RS232 w dzisiejszych czasach, bo już stare porty COM odeszły do lamusa. Gdyby ktoś korzystał ze starego portu COM pracującego w standardzie RS232, tylko tu dobrze musicie zrozumieć, standard RS232 mówi o poziomach napięć plus minus 12 V. Natomiast jeśli mówimy o przejściówkach USB RS232, to najczęściej mamy na myśli standard TTL, tak żeby można było już sobie podłączać pięknie piny bezpośrednio do mikrokontrolera pracującego również w standardzie TTL zasilanego 5 V. Bo niektórzy robią takiego babola, słuchajcie, że jak wezmą przejściówkę USB RS232 TTL-owską, to jeszcze tam wciskają układ na przykład MAX232. Nie. A potem coś tam działa, nie działa, dobrze, że się wszystko nie spali. Układ MAX232 służy do tego, żeby dostosować napięcia ze standardu RS232 plus minus 12 V do poziomów TTL. I go stosujemy tylko wtedy, kiedy wykorzystujemy te złącza stare typu COM w naszych komputerach. Ale my tutaj, ja akurat nie mam pod ręką jakiejś przejściówki, nie chciałbym dostawać zestawu uruchomieniowego, dlatego wiecie co, wykorzystam ciekawostkę. Wykorzystam otóż, słuchajcie, moduł Bluetooth ATB BTM222, który tak naprawdę jest super prościutki, a pozwala mi tutaj, zobaczcie, ma pięknie sygnały RX, TX i tylko zasilanie. Będę mógł go wpiąć, spójrzcie w jaki sposób, dosyć przyjemny, tutaj w płytkę stykową. I już będę miał komunikację z terminalem. Jeśli nie masz modułu BTM, to nie martw się, możesz użyć dowolnej przejściówki i po prostu za pomocą jednego pinu z procesora będziesz wysyłał dane z naszych pomiarów do terminala, do komputera. Dlatego to ma być ćwiczenie od razu zachęcające i mówiące o tym, że słuchajcie, RS232 to jest podstawa dla nas elektroników i przy pracy, a nie jakieś tam zabawy, tylko LCD i tym podobne rzeczy. Chociaż LCD wiadomo, też jest ważne, to nie o to chodzi, ciężko porównywać, może źle się wyraziłem, ale jak zwał, tak zwał. My sobie będziemy wyświetlali dane na terminalu Windowsowym. W takim razie, oczywiście naturalnie będzie nam potrzebny, jak widzicie tutaj jakiś miernik zasilania, miernik napięcia, miernik napięcia, ewentualnie miernik rezystancji, ponieważ sobie sprawdzimy jeszcze rezystory, omówimy, do czego one będą nam tutaj potrzebne na zewnątrz i tak dalej. W takim razie możemy przejść do omówienia teraz tej minimalnej dawki teorii, do tak naprawdę rozrysowania sobie schematu tego, co podłączymy na tej płytce stykowej, bo tu widzicie, że są jakieś połączenia, ale nie wiecie o co chodzi, a ja nie chciałbym, żeby było tak jak później pytania na forach, słuchajcie, że ktoś gdzieś wchodzi, mówi, słuchajcie, na płytce stykowej połączyłem sobie coś tam tak i tak, napisałem jakiś program i teraz nie działa. I dlaczego? No i wtedy oczywiście pytania kolejne na forum. Pokaż chociaż schemat, pokaż zdjęcie płytki, a ktoś odpowiada, schematu nie mam, bo nie rozrysowałem, zrobiłem to tylko na płytce stykowej. Słuchajcie,
Bzdura. Schemat zawsze sobie trzeba rozrysować. Nawet jak coś na płytce stykowej robicie, schemat jest dla Was, dla mnie. Jak ja robię sobie na płytce nawet stykowej doświadczenie, to najpierw wolę sobie przygotować schemat. A w dzisiejszych czasach przygotowanie schematu to jest naprawdę pryszcz. Wziąwszy pod uwagę, że macie dostępny mój na przykład, ale nie tylko mój, poradnik i to wideo do Igla, w którym się tworzy właśnie i schematy, i płytki PCB. Dlatego od razu to jest dobry motyw, żeby zacząć się uczyć tego Igla z poradników. Tak? Zapraszam przy okazji do nich. W takim razie ja dzisiaj wykorzystam w swoim poradniku taką, powiedzmy, tablicę cyfrową. Mam tutaj tablet pod ręką, zaraz po niego sięgnę. I słuchajcie, na tym tablecie postaram się Wam tutaj pokazywać pewne rzeczy. I teraz chciałbym właśnie zajrzeć, przede wszystkim zajrzyjmy razem wspólnie do noty aplikacyjnej naszego mikrokontrolera Atmega 8. Tu widzimy jego wyprowadzenia. Bo pewnie też już je znacie na pamięć. Musimy zrobić jakieś jego minimalne połączenie, zasilania i tak dalej do naszego układu tutaj na płytce stykowej i będziemy musieli się zastanowić, w jaki sposób oczywiście doprowadzać to zasilanie. Przeniosę zatem, jak widzieliście sobie, te informacje z noty tutaj na tą naszą elektroniczną tablicę i w takim razie oczywiście to, co Wy wiecie już, to to, że trzeba na pewno podłączyć, ja tutaj przepraszam za taki styl schematu laurkowego trochę, VCC będzie trzeba podłączyć do nóżki VCC i oczywiście do pinu GND, o jak mi tu krzywo poszło, masę, tak? Tutaj mamy wejście AVCC. Ja na razie do testów, jak widzicie, bo w nocie aplikacyjnej widać, że to jest podłączone przez dławik. Tymczasem ja w tej chwili to podłączę normalnie do VCC, po to, żebyśmy mogli zaobserwować, jak będą się zachowywały pomiary nasze, gdy zasilamy bezpośrednio, bez żadnej filtracji dodatkowej zasilania. Pin AGND również sobie podłączymy do GND, tutaj to tak króciutko narysuję. Natomiast jest jeszcze pin RF. On w tej chwili tutaj na płytce stykowej jest do niczego nie podłączony, wisi sobie w powietrzu i tak moglibyśmy go zostawić, aczkolwiek powiem Wam, że wiele osób ten pin rysuje w taki sposób, znaczy rysuje. Wiecie co robi, jak zaczyna przeważnie? Podłącza go sobie, bo wyczytał, że jest napięcie odniesienia VCC, podłącza go do VCC. I teraz tak, niektórzy mówią, że to jest błąd, niektórzy mówią, że to nie jest błąd. Ja powiem tak, dla mnie tak, że tak powiem, jest to błąd, ponieważ jeśli chcemy uzyskać napięcie odniesienia w postaci napięcia zasilania VCC, to robimy to programowo. A jeśli to tak zrobimy i niektórzy na blogach swoich piszą, że no, to nie jest błąd żaden wielki, no bo tak jest przygotowany procesor, żeby tak działać. Tymczasem bzdura trochę, to jest pin, do którego można podłączać zewnętrzne źródło odniesienia. A jeśli chodzi o taki przypadek, to powiem tak, ja już się spotkałem z tyloma pomyłkami, słuchajcie, początkujących, którzy w ten sposób podłączyli, po to, żeby korzystać niby z napięcia odniesienia 5 V, potem coś doczytali, okazało się, że zrozumieli, że lepszy wybór to jest napięcie odniesienia wbudowane w procesor na przykład 2,56 V albo 1,1 w zależności od procesora, programowo sobie przestawili i dalej pisali, że im nie działa. A dlaczego? No bo kurczę zapomnieli o tym, że na PCB mają zwarte RF do VCC. Przy okazji nie ma tutaj żadnego dodatkowego, specjalnego filtrowania. Ten pin jest naprawdę do czegoś innego i my to sobie wyjaśnimy, jak prawidłowo z nim postępować później. Ale teraz omówimy sobie, jak podłączać napięcie zasilania gdzieś tutaj do, słuchajcie, naszych, tylko sobie sprawdzę, tutaj mamy rysować, tutaj do naszych pinów, słuchajcie, od PC5 do PC0 mamy kilka kanałów, w Atmedze 8 jest ich niewiele, bo tylko 6 i możemy tutaj do nich podłączać i nawet na 6 kanałach mierzyć napięcie, to i tak jest dużo. Najczęściej działamy na jednym, dwóch, rzadko kiedy, jak już mamy bardziej zaawansowany projekt, to na większej ilości. Jak doprowadzać to napięcie? Otóż chcielibyśmy przykładowo sobie mierzyć napięcie z jakiejś przykładowo bateryjki, albo no, najczęstszym przypadkiem to jest jakiś suwak potencjometru, którym badamy napięcie, ale załóżmy, że chcemy mierzyć napięcie baterii akumulatorka 1,5 V. No to wiecie co, to można rzeczywiście tak niskie napięcie, które jest poniżej napięcia, że tak powiem, VCC, spokojnie podłączyć. Załóżmy, że mielibyśmy to robić na pinie PC5, proszę bardzo, to podłączyłbym to w ten sposób. Wyprowadziłbym sobie dwa przewody,
z płytki stykowej. Jeden bym podłączył do masy, a drugi właśnie do pinu PC5 i do tego miejsca podłączyłbym właśnie, słuchajcie, na przykład bateryjkę czy akumulatorek 1,5V. Tutaj o tak, plus, minus. Natomiast masę akumulatorka do masy naszego układu, tak? Ale tu mielibyśmy maksymalnie powiedzmy 1,5V. Nie ma problemu, moglibyśmy tak podłączać. Co w przypadku, gdyby się okazało, że słuchajcie, chcemy jednak podłączyć nie taki akumulatorek, a duży akumulator, na przykład 12V, tak? Czyli na przykład jakiś tam akumulator żelowy. O, tak go tutaj jakoś brzydko czy tam ładnie narysuję i załóżmy, że tu ma plus i tu go chcemy podłączyć, tu ma swoją nóżkę minus, to podłączamy do masy, załóżmy. I teraz tutaj mamy napięcie właśnie przy akumulatorze żelowym. Zwykle to napięcie, jak wiecie, nie jest 12V, no mówimy, że 12, ale on tak naprawdę pracuje w granicach napięć od około 10,5V do 13,8V przy pełnym naładowaniu. A zatem już widać, że takiego napięcia nie można byłoby absolutnie pod żadnym pozorem, słuchajcie, przekazać na pin jakiś pomiarowy. Tak nigdy nie można zrobić. Absolutnie. Ponieważ uszkodzilibyśmy mikrokontroler. No to jak podłączyć to napięcie? Jak mierzyć? Czy ja mogę mierzyć napięcia tylko do 5V? Otóż nie. Oczywiście, że można mierzyć takie napięcia, tylko trzeba sobie coś dodatkowo zrobić. W tym celu na chwilę, jeśli pozwolicie, to skasuję tutaj ten cały, tylko szybciutko złapię większą gumę. O to, co tutaj narysowałem. Jak podłączyć taki większy akumulator? Otóż po drodze musimy zastosować, pewnie słyszeliście, dzielnik rezystorowy. W jaki to sposób się robi? Otóż więc po drodze musielibyśmy, ja go w takim razie postaram się narysować nieco innym kolorem, ten dzielnik rezystorowy. Musielibyśmy zrobić coś takiego. Tutaj kropka i jeden rezystor podłączony również do masy. Rezystor dolny i rezystor górny. O tak. To jest klasyczny układ dzielnika rezystorowego i robimy sobie nowe wejście pomiarowe, będzie w tym miejscu. O, słuchajcie. Tu będzie rezystor, załóżmy, umawiamy się R1, R2. I dopiero stąd, czyli w to miejsce będziemy mogli podłączać sobie napięcie to z akumulatora. Proszę bardzo, o tutaj. Na przykład plus, załóżmy, że maksymalnie 15V. No i teraz fajnie, tylko jak działa taki dzielnik rezystorowy? No on dzieli napięcie w jakiś sposób, w zależności od tego, jakie mamy tutaj wartości, jakie rezystancje tych dwóch rezystorów. Gdybyśmy przyjęli tą chwilę, że pierwszy rezystor będzie miał wartość, powiedzmy, ten rezystor dolny będzie miał wartość na przykład 10 kg, i drugi 10 kg, to bez większego obliczania widać, że napięcie tutaj, to na wyjściu napięcie, o to napięcie U, zostanie podzielone, bo to mamy napięcie, słuchajcie, to jest napięcie wyjściowe, a tu mamy U wejściowe. I teraz to napięcie wejściowe zostanie podzielone przez 2, tak naprawdę to widać gołym okiem, zgodnie z wzorem, o którym sobie zaraz powiemy. Ale teraz, co by to oznaczało? Że jeśli podamy 15V na wejście, to na wyjściu będzie 7,5V. Nadal za dużo, niedobrze. Czujecie już, że trzeba chyba zwiększyć nieco wartość rezystancji R1. Spróbujmy dać ten rezystor nie, słuchajcie, nie górny, nie 10 kg, a spróbujmy ten górny rezystor dać nie 10 kg, a na przykład 15 kg. I teraz jakie tutaj będzie napięcie? Właśnie, jak to obliczyć? Jak taki dzielnik rezystorowy? No pewnie, jak sobie zajrzycie do dowolnej, na przykład do internetu, do Google'a, gdziekolwiek wpiszecie dzielnik rezystorowy, to poszukacie i znajdziecie łatwy, prosty wzór do przeliczania. Ja postanowiłem, że
ponieważ też często korzystam z dzielnika, a często tam potrzeba sobie przeliczać te dzielniki rezystorowe dla różnych napięć wejściowych, wyjściowych, dla napięcia odniesienia takiego, siakiego, to wiecie co zrobiłem? Zobaczcie, znacie program pewnie MKA4 Calculator, odpalamy go, najnowszą wersję Build 41 i zobaczcie tutaj w zakładce Utils pojawiła się taka pozycja Resistive Voltage Divider, czyli rezystorowy dzielnik napięcia. Klikam w to i proszę bardzo, o to nam chodziło. Widzicie tutaj dokładnie to, co przed chwilą rysowałem na naszej tablicy elektronicznej, czyli dzielnik napięcia. I również jest 10 kg, 10 kg. Widać, że napięcia możemy sobie zadawać nawet suwakiem. Słuchajcie, spójrzcie, o tu suwakiem łapię sobie mychą i przejeżdżam i widzę, co się dzieje. Przy takich 10 kg, gdy podział, bo tu mamy współczynnik taki K, gdy podział jest równy 2, tak, 10 kg, to proszę bardzo, jak było 10 V na wejściu, to na wyjściu było tam 5 V, tak? Jak zwiększamy napięcie, to cały czas jest połowa. Natomiast myśmy sobie tam narysowali, że górny rezystor damy 15 kg. No to proszę bardzo, dajmy sobie 15 kg rezystor, klikam OK i już nam wychodzi podział, słuchajcie, 2,5, tak? A w takim razie ustalmy sobie napięcie na wejściu, tak jak mówiliśmy, tam 15 V. Żeby to dokładnie ustawić, to ja mogę sobie podać tutaj z ręki, Enter. I proszę bardzo, jeszcze ten 15 kg rezystor jest za mały. No to jedziemy dalej, a spróbujmy 20 kg. Proszę bardzo, już się napięcie obniża, ale nadal jest małe. No to kurczę, ileż razy by trzeba było teraz spróbować sobie obliczać według tego wzoru tutaj, według tego wzoru sporo razy by trzeba było obliczać. Po co? Ten program nam to ułatwia, to jest taki kalkulator dzielnika. Wiecie jak to zrobić? Zobaczcie, teraz jak tutaj wpiszę sobie, że mnie interesuje, chociaż, przepraszam, ja tak się rozpędziłem. Jak dam rezystor 20 kg, to z 15 V już mi wyjdzie 5 V, czyli jest w zasadzie dobrze, tak? Ale gdybym chciał użyć teraz napięcia odniesienia, jak wrócimy do naszej tablicy sobie elektronicznej, napięcia odniesienia tego wewnętrznego wbudowanego w procesor o wartości 2,56 V, no to oznacza, że w programie MKA4 Calculator musiałbym sobie przeliczyć, znowu zwiększać ten rezystor i teraz gdybym to ręcznie robił, to słuchajcie, no dojdę, ale mogę tu suwakiem ładnie sobie przesuwać, może to być niedokładnie, ale mogę zrobić taką fajną rzecz. Otóż w programie MKA4 Calculator tu sobie wpisuję 2,56 i klikam klawisz OK. Proszę zobaczyć, widzieliście? Obliczył się sam automatycznie górny rezystor. Oczywiście to jest wartość taka bezwzględna, my musielibyśmy sobie dobrać coś, co mamy obok z jakiegoś typu szeregu. Najbliższy chyba tutaj rezystor jest 47 kg, o ile się nie mylę, później chyba 56, więc być może ciężko byłoby dobrać taki rezystorek, żeby równo 15 V, ale pamiętamy też o tym, że nam zależało mierzyć napięcie na akumulatorze, w którym maksymalne może być 13,8, no z rozpędem powiedzmy do 14 V, ale 15 teoretycznie by nie osiągnęło, no to może moglibyśmy ten rezystor dać nawet nieco mniejszy z typu szeregu, taki 47 kg. Proszę bardzo, obliczamy dalej. To w takim razie tu sobie wpiszemy 47 kg, klikamy OK. I proszę bardzo, na wyjściu mamy 2,63 V, a w procesorze mamy źródło napięcia odniesienia 2,56. No to już nie jest źle. Powiem Wam, że jest wręcz idealnie, ponieważ my możemy na wejście procesora podać napięcie wyższe niż źródło odniesienia wbudowane 2,56. Ono nie może przekroczyć przede wszystkim 5 V, tak? Ale 2,63, czyli nieco więcej od 2,56 może być, tym bardziej, że jak się okaże później w trakcie naszego ćwiczenia, to zobaczycie, że wewnętrzne źródła odniesienia też są obarczone pewnym błędem. O ile samo napięcie jest w miarę stabilne, to jednak wartość tego napięcia wcale nie jest w naszych procesorach zawsze równa 2,56. Może to być na przykład 2,47 albo 2,64. Moglibyśmy się nawet zmieścić. Jak sobie z tym radzić, jak później przeliczać to dokładnie na napięcia wyjściowe i tak dalej, to sobie o tym wszystkim powiemy. Przy okazji widzicie, że współczynnik podziału 47 kg rezystorów tych 2 do 10 kg to jest 5,7 i ten właśnie współczynnik później wykorzystamy w celu odwrotnym do obliczenia naszego napięcia wejściowego, jakby patrząc od strony mikrokontrolera, ale to później. Także polecam Wam program MKA4 Calculator i tutaj właśnie te wszystkie
możliwości związane z przeliczaniem sobie dzielnika. Gdybym chciał uzyskać, jak już tylko tu jesteśmy z ciekawości, 1,1 V dla procesora Atmega 88, bo taki załóżmy, że masz, to proszę bardzo, klikam i obliczony jest rezystor na 126 kg. No może 126 by nie było, spróbowalibyśmy zrobić 120 kg i na wyjściu byłoby 1,15. Proszę bardzo, też działa, a przy okazji współczynnik podziału 13. Pięknie, ładnie, naprawdę fajny kalkulatorek wyszedł przy okazji, także wiemy, jak podłączać sobie, słuchajcie, wracamy do tablicy elektronicznej, jak podłączać sobie większe napięcia niż 5 V. Ale teraz mnie tutaj ostatnio ktoś pytał, no dobrze, ale jak ja chcę na drugim kanale badać napięcie, ale z innej baterii, która ma na przykład 8 V, czyli maksymalnie od 0 do 8 V, to wtedy jak? Ja mówię, słuchajcie, no oczywiście praktycznie identycznie, to znaczy musimy sobie pamiętać, że do kolejnego wejścia, jeśli to miało być na przykład PC3, również od razu przechodzimy i podłączamy tak naprawdę dzielnik napięcia, tak? Jeden rezystor, drugi rezystor, o. I tu mamy drugie napięcie, wejście pomiarowe, załóżmy od 0 do 8 V. Jak dobrać tutaj rezystory R, niech to będzie R1 i R2? Dolny sobie ustalam, załóżmy, że będzie 10 kg, a więc jak dobrać górny dla 8 V? No szybciutko do MKV kalkulatora, proszę bardzo, ustawiamy sobie napięcie wejściowe 8 V, OK. Załóżmy, że korzystamy z wewnętrznego napięcia odniesienia 2,56, w związku z tym wpisujemy sobie tutaj 2,56, kurczę, tu mi się 2,56, OK. I proszę bardzo, mamy wyliczone. Rezystor 27,2. Oczywiście takiego rezystora nie mamy. Spróbujmy sobie ustawić tutaj rezystor 22 kg, najbliższy taki w typu szeregu. Napięcie wyjściowe byłoby 2,5. Również dobrze, a zatem przechodzimy sobie na nasz schemat i, ale zapomniałem tak sobie, a rezystor ma być 22 kg, tak? W takim razie przechodzimy sobie na nasz schemat i tutaj rysujemy rezystor 22 kg. Chcecie kolejne wejścia? Już teraz chyba każdy z Was spokojnie będzie wiedział, jak sobie mierzyć napięcia właśnie wejściowe. Ja pomijam tutaj sprawę związaną z jakąś dodatkową filtracją tych napięć, można dodać kondensatory jeszcze, można wtórniki napięciowe na wzmacniaczach operacyjnych w celu zabezpieczenia dodatkowego wejść mikrokontrolera. No można dużo rzeczy robić, ale ja opowiadam teraz takie totalne podstawy, w jaki sposób sobie podłączać zewnętrzne napięcia. I teraz co jest bardzo istotne, może spójrzmy sobie najpierw do noty aplikacyjnej naszego mikrokontrolera Atmega 8, przejdźmy sobie do Analog Digital Converter i tutaj przesuniemy się, słuchajcie, tu mamy oczywiście opisane całe możliwości, jakie ma ten nasz przetwornik ADC w mikrokontrolerze, ale tu mamy opisaną ważną rzecz. Otóż widać sobie tutaj, ja sobie pozwolę, jeśli mi dacie chwileczkę czasu, na to, aby przerzucić to na naszą wirtualną tablicę. W związku z tym na razie sobie pozwolę wyłączyć te rzeczy i Ctrl+C, proszę bardzo. Mamy to już na naszej wirtualnej tablicy. I teraz tak, spójrzcie, że tutaj to są bardzo teraz ważne rzeczy. Chodzi o to napięcie RF. Ten pin RF w nocie aplikacyjnej zwykle widzimy, że ma być podłączony poprzez kondensator do masy, bo jak widzicie zewnętrzne napięcie odniesienia leci sobie tą drogą, mam nadzieję, że mi się uda tutaj to dobrze narysować, tą drogą sobie leci bezpośrednio do przetwornika DAC naszego 10-bitowego, tak? Natomiast co się dzieje, gdy chcemy podać zewnętrzne źródło odniesienia, chcemy podać napięcie zasilania VCC jako źródło odniesienia, albo wewnętrzne. Zobaczcie, tu jest taki przełącznik, o tutaj w tym miejscu i teraz do niego są doprowadzone dwa napięcia. Jedno z wewnętrznego internal 256 reference, a drugie to właśnie napięcie odniesienia. I przełączamy to za pomocą, jak widzicie tutaj, bitu refs01 w rejestrze ADMUX. Drugi jeszcze bit pozwala nam to załączać lub nie. I teraz uwaga, zakładając, że ktoś podłączył sobie to wejście, jak ja to mówię błędnie, do VCC, tak, a jednocześnie teraz sobie załączy napięcie odniesienia za pomocą ADMUX 256, to spójrzcie, to napięcie sobie tędy przeleci, tutaj przez ten tranzystorek, i tu będzie sobie również chciało dolecieć do
przetwornika. I co się dzieje? W tym miejscu następuje konflikt napięć. Niektórzy mówią, że w tym momencie może dojść do uszkodzenia nawet mikrokontrolera, ponieważ przecież mamy napięcie VCC 5V, a tutaj mamy napięcie 2,56, a w związku z tym, skoro jest różnica potencjałów, to będzie sobie płynął jakiś prąd, tak? W jedną ze stron. I teraz ten prąd może doprowadzić do uszkodzenia. Na szczęście wewnętrzne źródło odniesienia w mikrokontrolerach AVR ma na tyle dużą rezystancję wyjściową, w uproszczeniu mówiąc, że do takiego uszkodzenia nie dojdzie. Ale na pewno właśnie to jest ten powód pomyłek szeregu, gdzie ludzie sobie na początku chcą korzystać z tego VCC podłączonego do pinu bez sensu, a jednocześnie gdzieś później podłączą wewnętrzne i tak to źle działa, ponieważ tutaj jakieś wypadkowe napięcie dochodzi do tego przetwornika. Nie 2,56, nie 5V, tylko załóżmy tam coś jeszcze po środku, na przykład 3,7 czy tam, no nie wiem, nieważne, to w tej chwili nie jest istotne. Jakaś głupota będzie tu wychodziła. Dlatego do pinu RF nigdy nie podłączamy, słuchajcie, to jeszcze raz sobie wyraźnie mówimy, nigdy w życiu nie podłączamy VCC do pinu RF. Jedyne co podłączamy tutaj, i to narysuję wyraźnie na zielono, jedyne co podłączamy to kondensator do masy, który teraz widzicie, i to jest kondensator 100 nanofaradów, który jak widzicie ma duży sens, ponieważ jeśli wybierzemy wewnętrzne źródło napięcia odniesienia 2,56V, to napięcie będzie dodatkowo tutaj, dzięki temu kondensatorowi, filtrowane, tak? Ono będzie dolatywało sobie już spokojnie do przetwornika ADC i będzie filtrowane dodatkowo na zewnątrz takim właśnie dodatkowym kondensatorem. To właśnie o tym kondensatorze jest mowa nawet w nocie aplikacyjnej. Przejdźmy sobie do rejestrów właśnie, a na przykład do opisu rejestrów. Przejdźmy sobie do opisu rejestrów ADMUX i spójrzcie, tutaj mamy właśnie bity REF0 i REF1, tak? I jak sobie domyślnie one są ustawione na 0, czyli właśnie można zewnętrzne napięcie odniesienia podłączyć, ale jeśli włączamy ten bit REF0, to już mamy włączone napięcie odniesienia AVCC i uwaga, with external capacitator at RF pin. Albo tak samo jak włączymy wewnętrzne źródło napięcia odniesienia 2,56, to oczywiście również z zewnętrznym kondensatorem podłączonym do RF. O, i to trzeba tak czytać. Tak należy podłączać, a nie podłączać odwrotnie i słuchać gdzieś tam innych, że jeszcze mówią, że tak, to jest dobre, to jest fajnie. Teraz oczywiście pytanie jest tylko takie, czy jest sens, jeśli chodzi o nasze układy tutaj, podłączać w ogóle i korzystać z zewnętrznego źródła napięcia odniesienia. Ja bym to powiedział może w ten sposób, słuchajcie. Jakiś tam sens jest, jeśli robicie coś super precyzyjnego, ale i tak przetwornik jest na tyle niedokładny rzeczywiście w porównaniu do zewnętrznych scalaków, że ja praktycznie nie korzystam i mi ten przetwornik wystarcza z wewnętrznym źródłem napięcia odniesienia i można uzyskać naprawdę dokładne pomiary i ja Wam to pokażę i udowodnię. Natomiast jeśli już, to ja zawsze domyślnie od razu podłączam ten pin przez kondensator 100 nanofaradów do masy i to wszystko na ten temat. O. I nie korzystam z zewnętrznego źródła napięcia odniesienia. W takim razie teraz będziemy mogli się przyjrzeć od strony kodu i zobaczyć, jak w kilku punktach na początku powiem Wam, będzie można jak najszybciej dojść i uzyskać pierwszy pomiar, wybierając te napięcia odniesienia. Być może jeszcze omówię króciutko dla tych całkowicie początkujących taką moją wizję, co to są napięcia odniesienia i dlaczego one w ogóle muszą być używane. Bo to, że trzeba będzie programowo włączyć przetwornik analogowo-cyfrowy, każdy wie. To, że będzie trzeba tam bity ustawić, żeby wybrać te napięcia, każdy wie. Ale tak, co to jest to napięcie odniesienia? Już za chwileczkę sobie to omawiamy.